I wtedy pojawił się, muszę powiedzieć, że bardzo trudno mi jest przypomnieć sobie w tej chwili i zrekonstruować, jak to się stało, że w moje ręce wpadł Popiół i Diament. Ja nigdy przedtem nie czytałem tej książki, dlatego że to była lektura szkolna, co to dzieci musiały czytać w szkole, dlatego że to była książka nagrodzona nagrodą państwową, że tak powiem, opromieniona wielką sławą i bardzo, że tak powiem, uznana przez władze polityczne za wydarzenie artystyczne i ideowe również. Jerzy Andrzejewski był członkiem partii, odgrywał ważną rolę, pisał felietony i ta książka, to jest paradoksalne może, ja byłem 4. reżyserem, do którego ten tytuł doszedł. Pierwsza była Wanda Jakubowska, która z jakichś powodów zdecydowała tego nie robić. Drugim był Antoni Bogdziewicz, któremu po prostu partia powiedziała nie, że to nie jest dla niego temat i że oni mu nie pozwolą z tego robić film. Trzecim reżyserem był Jan Rybkowski, który wtedy robił jeden film po drugim i że tak powiem, ale on doszedł do wniosku, że ponieważ zrobił film Godziny Nadziei, w którym były wielkie tłumy i taki przełom, że tak powiem, 45 rok, więc on, robiąc Popiół i Diament, musiałby znowu pokazać te tłumy, musiałby znowu pokazać, właśnie rzucić to na takie szerokie tło, a doszedł do wniosku, że to albo byłoby zbyt bliskie tego filmu, który zrobił, albo drugi raz reżyserować mu te tłumy już może się i nie chciało. I w związku z tym odstąpił od tego. Tym sposobem nagle ja dostałem powieść Jerzego Andrzejewskiego i poznałem samego Andrzejewskiego. Przeczytałem tą powieść uważnie i od razu zdałem sobie sprawę, że jeżeli mam zrobić film, to muszę zrobić film, który się dzieje w ciągu jednego dnia. Miałem wtedy 29 lat i byłem pewny siebie bezgraniczny. W końcu tu był laureat państwowej nagrody, po prostu znakomity pisarz, a po drugiej stronie reżyser właściwie jednego filmu Kanał. Ale ja usiadłem i napisałem propozycję dla Andrzejewskiego, jak ja sobie wyobrażam film Popiół i Diament. Ta dyspozycja istnieje zresztą do dzisiejszego dnia w moich zbiorach i tam napisałem, jakie postacie i jakie wydarzenia z tej książki mają wejść do przyszłego scenariusza. Że bohaterem będzie Maciek Chełmicki, a przecież bohaterem powieści jest komunista Szczuka. On jest wyposażony w wewnętrzny monolog. On jest właściwie tym, który spowodował, że ta książka została tak przez władze komunistyczne wysoko oceniona, a nagle z sekretarza komunistycznego, że tak powiem, głównym bohaterem staje się chłopiec z Armii Krajowej, zabłąkany i że tak powiem, w tej nowej sytuacji szukający dla siebie miejsca. To była zasadnicza zmiana. Poza tym, żeby to zrobić w ciągu jednej nocy, a tam są wątki, które rozkładają się na wiele nie tylko dni, ale tygodni i miesięcy. Ale mnie się wydawało, to może jest dobrze powiedziane. Jak chodziłem do akademii, to nauczyciele, profesorowie moi mówili, to jest zobaczony obraz. Co to znaczy zobaczony? To znaczy, że artysta w chwili jakiejś niezwykłej koncentracji zobaczył to, co ma namalować. To nie jest to, co jest tam, tylko jest w jego wyobraźni powstał obraz już gotowy, namalowany. I teraz on maluje z tego, co zobaczył swoją wyobraźnią i podpiera się naturą. To jest ideał. Otóż ja nagle zobaczyłem film Popiół i Diament, zobaczyłem tą jedną noc, zobaczyłem tą główną postać i zobaczyłem tych kilka wydarzeń, które potem przeniesione zostały na ekran. I teraz jest najciekawsza rzecz, mianowicie odpowiedź Andrzejewskiego.